Siemaneczko, już na wstępie informuję, że dziś mamy do czynienia z naprawdę ciężkim zawodnikiem. Z jednej strony waga ciężka, z drugiej, no, torpeda. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem w dzisiejszym filmie nie mamy do czynienia z sedanem ostatecznym, z limuzyną ostateczną. Bo tak, luksusowa maszyna, przyjemna w obsłudze, cichutka, wygodna, fajnie wyposażona, a pod maską V8. Podwójnie uturbiona, ponad 600 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna deklarowana przez producenta ponad 300 km na godzinę, przyspieszenie poniżej 4 sekund do setki, Audi S8 D4 z plusikiem. Powiem wam, to będzie ciekawa próba autostradowa. Maszyna jest na sprzedaż, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu, rocznik 2017, także jest to Polift. Auto ma jakoś 140 000 km przebiegu i co istotne, jest dostosowane również pod osoby niepełnosprawne. Proszę bardzo, taki mechanizm, ale nie jest to nigdzie tutaj wwiercone, tylko po prostu wkręcone pod fotel. Oczywiście S8 jest sportową wersją A8. Czemu nie jest to RS8? Bo w zasadzie możemy sobie pomyśleć, skoro tutaj jest silnik z RS6, mamy nawet ceramiczne hamulce. No właśnie, to dlaczego nie RS? Bo RS-y, mimo iż ten samochód ma osiągi RS6 w zasadzie, są jakby bardziej bezczelne, bardziej wyzywające, a S8, no to ma tutaj jednak być wciąż luksus, komfort. Wszystkie walory limuzyny z segmentu F mają być zachowane. Auto jest olbrzymie, ma prawie 5 metrów i 15 cm długości, waży 2070 kg mniej więcej, jednak no, ponad 600 koni mechanicznych i ten wygląd, sam nie wiem, kto wie, ten wie, czego spodziewać się po S8 z plusikiem, ale dla osób niewtajemniczonych będzie to w zasadzie sleeper. Auto wygląda, że tak to ujmę, nie chcę użyć słowa poprawnie, ale po prostu jest bardzo stonowane, jeśli chodzi o design. Mamy tu oczywiście większe felgi, bo 21 cali, rozmiar opon z przodu 275×35, tyłu jest identycznie, zwróćcie uwagę jakie zaciski, 6 otłoczek. Proszę, ceramika, konkretny wóz, konkretny hebel, konkretny też jest tutaj grill, jest naprawdę duży, ale w zasadzie do tego samochodu jakoś tak w miarę pasuje, naturalnie. A 8 D4 jest bardzo ładnie narysowanym samochodem. Tutaj masz taki oto zderzak w S8. Reflektory wycinające. Tutaj nie mamy świateł przeciwmgłowych, tylko to są radary po bokach. Grill ma srebrne, takie satynowe wstawki, ale tutaj też żebra są polakierowane na szaro. Emblemat S8, czy to S6, S8, S7, no to właśnie mamy tutaj takie szare, bądź też satynowe, chromowane detale, proszę bardzo, lusterka na przykład też, V8 biturbo, nie ma to tamto. Elegancki, dość stonowany wizualnie samochód, mamy tutaj pewne sportowe smaczki, ale wciąż jest to wszystko takie z umiarem. Są tutaj chromy, których nie należy się w ogóle wstydzić, nawet nie wiem, czy w A8 czy S8 D4 był już oferowany pakiet czerni. Z tyłu również zderzak jest zmienione, 4 końcówki układu wydechowego. No auto pochodzi z czasów, kiedy jeszcze Audi w modelach z dopiskiem S nie montowało diesli, montowało prawdziwe końcówki układu wydechowego. Wiecie, piję tutaj do tego, iż jak ja miałem S7 4.0 TFSI V8 benzynowe. Wiecie co, kiedyś była taka sytuacja, że obok na światłach stanęła najnowsza S6, podczas gdy ja jechałem swoją S7. W nowej S6, no to wiadomo, tam 3.0 TDI, jakoś 350 koni mechanicznych, coś takiego. Chłopie, to nie było nawet nic do gadania tutaj. Jak wam taka D4 po lifcie, S8 pasuje? Wiem, że znajdą się też entuzjaści, którzy by wybrali na przykład 4.2 TDI, ale no zależy co kto lubi, jakie kto będzie miał kryteria. Otwórzmy sobie bagażnik, oczywiście klapa elektrycznie otwierana, pojemność 520 litrów, kawał bagażnika, jeszcze tutaj pod spodem, proszę zajrzyjmy, koło zapasowe, dojazdowe, ale jest. W najnowszej S8 jest koło zapasowe, czy nie ma? Ale to jest kawał klunkra. Jedziemy sobie do tyłu, jest tutaj dociąganie. Jest, ale jak tak zamkniemy ostro, no, dźwięk jest ok, keyless oczywiście, no co ja przecież keyless, aby nie miała S8, no co wy? Roletki są tutaj elektrycznie regulowane, tutaj skóra i mięciutko, czarna skóra i czerwone przeszycie, ten motyw powtarza się tutaj wszędzie. Tutaj mamy też alkantarę, takie oto satynowe dekory, satynka plus karbon, no nie A8 tylko S8, kieptacka.
Ale ten samochód jest świetnie wykonany. Za co tutaj się nie złapiemy, to wszystko jest po prostu takie... Na dole też skórka, audio, proszę bardzo. Może jeszcze z tej perspektywy, proszę, tutaj są przeszycia. I przestrzeń pasażerska z tyłu, skórki prawdziwe, proszę, w takie oto rąbki, perforowana skórka, tutaj gładka. Kurczę, czy to są faktycznie czerwone przecież, czy może takie bardziej bordowe? Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no jak ja jestem dwumetrowcem i mieszczę się tutaj sam za sobą, znaczy chcę się zmieścić sam za sobą, no to może być tutaj, no nie aż tak idealnie dużo miejsca, ale no generalnie mieszczę się za sobą. Jednak tutaj troszeczkę dotykam włosami o podsufitkę, kolana tutaj już za fotel nie wcisnę. Jest tutaj miejsce, ale dwumetrowiec za dwumetrowcem może mieć jednak troszeczkę problem. Auto w środku wygląda bardzo ekskluzywnie. Panuje tutaj fajny taki premium feeling, klimacik. Tutaj czy to jest ambient? Nie. Zobaczcie, nawet tutaj jest ramka taka chromowana, tutaj jest alkantarka. Tutaj nawiew, proszę. Okno dachowe, ale zejdźmy jeszcze tutaj. Klimatyzacja. Dwustrefowa, jak widzę. Może w podłokietniku jeszcze coś się kryje? A, tutaj był wyciągnięty uchwyt. No właśnie, coś mi tutaj nie pasowało. Czterostrefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewana tylna kanapa. Tylna kanapa. Powiedziałem tak, jakby z przodu też była kanapka. No są takie dwie małe kanapki, sofki, fotele są mega komfortowe. Jeszcze tutaj zajrzyjmy, proszę, podłokietnik. Wszystko to jest wykonane z należytą starannością, ze świetnych materiałów. I to nie jest tak, że na przykład przyciskamy i coś nam zatrzeszczy, nie. No i przestrzeń pasażerska z przodu. W zasadzie tak jak z zewnątrz. Wygląd zewnętrzny i wewnętrzny do siebie mega tutaj pasują. Też jest klasycznie, jest w miarę nowocześnie, ale absolutnie nie ma żadnej przesady. Tutaj po środku jest też wysuwany taki tablecik. Jak widać, można go sobie schować, czy nam się on sam po prostu chowa, jak gasimy samochód. Skóry, karbon, ta satynka. No przejdziemy do przodu. I cyk. Blind spot w Audi jest w tym miejscu. A w zasadzie tutaj przecież jest przycisk, żeby sobie włączyć tą funkcję i wyłączyć. No i proszę bardzo, boczek drzwiowy również tak jak z tyłu, cały jest w skórze. Tutaj alkantarka, karbon, te aluminiowe, takie satynowe wykończenie. I tutaj, a nie będziemy tego już przyciskać, bo mi się zmieni pozycja. Tutaj mamy jeszcze, schoweczek, też on jest tutaj miękki. I fotele komfortowe. Naprawdę to są sofki, takie małe sofki jakby. Tutaj jeszcze takie podusie też regulowane. Powiem tak, patrzy się na ten fotel i myśli, kurczę, aż by się usiadło. I słusznie, bo jest mega komfortowy, miękki, przyjemny. Ten element tutaj, on jest wysuwany i siedzisko możemy sobie tutaj wydłużyć, ale to jest po prostu w taką rolkę jakby zwijane. Bardzo mądrze, ładnie jest to zrobione. Nie ma po prostu tutaj takiej szczeliny, że coś tak wystaje. No i dobra, wejdziemy, zamykamy drzwi. Może od razu sobie odpalimy maszynę. Audio ściszyłem, ale gra wystarczająco fajnie. No i proszę, to jest ten tablet. Jak widzicie, też grafika tutaj jest taka mocno tradycyjna. Niektórzy powiedzą, że troszkę może już przestarzała. Kurczę, mi pasuje. Wszystko to jest mega proste w obsłudze. Powiem Wam, że nawet tutaj nie ma jeszcze dotykowego wyświetlacza. Podnoszenie, no to tutaj nie przyciskamy. Tylko tutaj mamy dwa takie panele fizycznych przycisków. Tym się steruje multimediami. Tutaj są narożniki, no i tutaj rolka. Jakie ćwniło narożniki. Emocje, kurczę. Wiecie, to jest tak, że wszystko sobie oglądamy, jest spokojnie, przyjemnie. To jeszcze jakaś bossanowa albo jazzik powinien lecieć w tle. To ja już myślę o tych 600 koniach mechanicznych i próbie autostradowej. Teraz akurat mamy car odpalone. Proszę, no to są tryby jazdy. Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual. Jest tutaj odłączanie cylindrów, system COD. Mamy tu bardzo mocny silnik V8, ale jak na możliwości tego samochodu, gabaryt i tak dalej, zużycie paliwa potrafi być naprawdę rozsądne. Gdy po prostu tego chcemy, gdzie będziemy chociaż jechać przepisowo, proszę bardzo, menu, telefon, no to nie będziemy już tam patrzeć, nawigacja, wszystko tutaj myślę jest jasne, panel klimatyzacji, też fizyczne przyciski, to tutaj tłumaczyć wszystko, proste, ergonomia top, proszę bardzo. Tutaj jeszcze roletkę też możemy sobie schować, kartę SD, karta SIM, jest tutaj jeszcze czytnik płyt CD, nawet nie wiem, czy tutaj jest zmieniarka, a już nawet nie będę wnikał, ale wiem, że mamy dysk ogólnie twardy i można sobie z płyty na dysk zgrać
muzykę. Tutaj jest wszędzie skórka, tutaj jest miękko. Tutaj proszę bardzo. Jest zmieniarka CD. O, u góry DVD changer nawet. Schowek średniej wielkości, fajnie wykonany. Wszystko jest ok. Kierownica też to jakaś nie jest szalenie sportowa. Ma delikatne bicepsiki. Bardzo ładne obszycia. Klasyczna logo S8, multifunkcyjna z łopatkami, a łopatki też tutaj proszę, takie chromowane jakby, znaczy satynowe. I liczniki. Tarcze są analogowe, środek LCD ekran, też taki ma ciekawy kształt, ale zwróćcie uwagę, iż te tarcze są takie jakby, no nie na równi, tylko do wewnątrz pochylone. Tutaj komputer pokładowy, wszystkim tym steruje się w ten sposób. Proszę bardzo. Program ekonomiczny. W zasadzie to całe menu jest tak jak w A8, tyle że w S8 mamy tutaj lap timer, który w A8 też można sobie zakodować, by się po prostu odpalał. No i tutaj jest temperatura oleju, na przykład to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz. No co tam jeszcze? Kościomierz cyfrowy, asysta jest tutaj oczywiście tempomat aktywny. Przechodzimy w bok. No to jest audio, telefon i nawigacja. Proszę, jeszcze tutaj można sobie widok ulicy zrobić. Nie, widok strzałkowy. No nie wiem, to już takie duperele. Tutaj tryb pracy skrzyni biegów manualny. Jeszcze tunel środkowy. Fajnie to jest zaprojektowane ładnie, tak, że ten tunel jakby jest wysoko. Tutaj się podnosi, jest taki uskok i wchodzi pod deskę rozdzielczą. Pięknie. Tutaj skóra, karbon, gałęcjusz. No, jak to się mówi, krótki, ale gruby. Konar. Tutaj proszę druga gałka do sterowania gazem i hamulcem. O, teraz jest hamulec i teraz do tyłu. O, jeszcze grzana kierownica. No dobra, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Otwieramy. Panie drogi, 4.0 TFSI, V8 TFSI, dwie turbinki. Auto było serwisowane w EKG, także w bardzo dobrych rękach. Jednostka. Kurczę, znajdziemy ją w RS6, w Bentleyach nawet. Jest tutaj ona skonfigurowana z automatyczną 8-stopniową skrzynią biegów ZF8 HP. Ja w S7, no S7 była dużo słabsza i o ile wiem, no różniło się tutaj wiele rzeczy w tym silniku. Jak ja miałem 420 koni mechanicznych, no to nawet skrzynia była dwusprzęgłowa. Tu 8 HP, podejrzewam dwusprzęgłówka by mogła tutaj nie wytrzymać zbyt długo, no bo 605 koni mechanicznych, 700 Nm. Ten samochód się odpycha. Szczerze mówiąc, była to najszybsza limuzyna w swoim czasie w segmencie F. Kurczę, nawet jakbyśmy dołożyli segment E, to RS6 powinno mieć takie zbliżone trochę osiągi. Chyba E63S było troszeczkę szybsze, jeśli chodzi o sprint do setki. Ale na 100-200, no kurczę, no sam nie wiem. Tak jak wcześniej mówiłem, auto waży 2070 kg mniej więcej, ma duże koła i tak dalej. O, nawet tutaj są tuleje dystansowe, no, które też mogą nas troszeczkę spowolnić. Producent deklaruje, iż ten wóz osiąga pierwszą setkę w 3,8 sekundy. Wciąż osiągi wydają się tak bardzo dzisiejsze nawet. Normalna S8, w ogóle jak to komicznie brzmi w sumie, ma prędkość maksymalną ograniczoną do 250 km na godzinę, ale taka z plusikiem do 305. I wciąż jest to kagańczyk, auto by chciało jeszcze. Dobra, co? Myślę, że zrobimy sobie jakiś soundcheck i możemy ruszać na autostradę. Myślę, że będzie ciekawie. To jesteśmy na miejscu. Powiem tak. Przed chwilą dziabnąłem takie 270 porządkowej. Co ten samochód robi? Boże święty. Jest to po prostu coś strasznego. Palimy maszynę. Pięknie ona chodzi. Nie ma tutaj huku. A po prostu jest fajny dźwięk V8. O. Taki ma limiter.
Tutaj w ogóle przyczepiłem sobie telefonik, ponieważ ma auto klejone szyby, wyprowadzona jest z Raceboxa antena zewnętrzna, także na podszybie by po prostu nie łapał sygnał. I sobie kasujemy zużycie paliwa, możemy lecieć. Typ Dynamic. Bardzo fajnie, że jak na przykład gasimy samochód, czekajcie, nagrywa. Jak gasimy samochód i włączamy, no to odpali nam się on w trybie, w którym zgasiliśmy auto. Nie w jakimś domyślnym, że na zawsze, na komfort. Nie. Teraz byłem w Dynamicu, zgasiłem, no i jest Dynamic. Przyspieszenie do setki. Co tutaj? Czy coś muszę dodawać? 3,8 wpisane, ale to jest WAG, więc no niecałe 3,6, więc piernicz, aż się jąkać zaczynam. Dobra, teraz będziemy jechać pod wiatr. Miniemy tylko taki uskok, który jest za chwilkę. I takie porządkowe 100, 200 i 250, ale będzie trochę pod górkę. No i dobra. Powiem wam, jest to masakra. O kurczę. A sprawdziłem tutaj ciśnienie w oponach, a coś mi tutaj pokazuje. No dobra, porządkowe. Czyli w ogóle 8 sekund 100-200 wyszło pod wiatr i 8,59 200-250. No, poziom ciśnienia w kołach, wszystko ok. 3 bary z przodu, 2,5 z tyłu. Jest ok. No dobra, ile tam w ogóle było? 266 km na godzinę. Powiem wam, wszystko tu się aż troszeczkę za szybko dzieje. 8,59 pod wiatr, 200-250. Wyobrażacie to sobie? Znaczy niektórzy, którzy mają pojęcie po prostu, jaki to jest samochód, no to wyobrażają, ale jak ktoś nigdy nie jechał takim autem i wsiądzie tutaj, to będzie w totalnym szoku. Co taka maszyna potrafi? I teraz jest pod wiatr. No i prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Takie 290 licznikowe. Zwalniamy. Za chwilkę odcinek specjalny, takie na przytrzymanie. 240, 250. 290 już było według GPS-u. 200, 250. Ale zawrócimy i sobie zbadamy czasy. Już nie będę tak zwalniał tutaj. No spróbujemy tutaj takie 300 porządkowe sobie trzasnąć. Mega pewne prowadzenie. Jezu, i to jest pod wiatr w ogóle. Dobra, 300. Tutaj chwilkę zwolnimy, bo nie wiemy co jest za górką przecież. Takie 265 i dzida. No, jest pusto. Dobra, 306 już było, według GPS-u 304. Jezu! Jaki diabeł! Ale w ogóle nie daje o sobie znać ten samochód. Wsiadamy tutaj, patrzymy z zewnątrz na ten wóz. No tutaj 3 paczki i są. Jezu, do dechy, pod górkę. Dobra. I odpuszczam. Bo zaraz zjazd. Słuchajcie, może szybko tak prędkości obrotowe damy sobie w tryb. Dobra, już dobiję z manetek. To takie 160 km na godzinę, 2496 obrotów. Dajmy na to 130. To jest 2036. Wystarczy. Taka prędkość maksymalna, też prędkości obrotowe troszeczkę przy wyższych prędkościach. Boże. No dobra, to sound check. A będzie coś słychać? Nie wiem. Jezus Maria. Ale to jest normalne. Straszne. Dobra, jeszcze raz te ciśnienie. Ciśnie wszystko. Ok, 42 stopnie koła z przodu, 48, 46 z tyłu.
No i dobra. I 100-200. Dobra, 7,98 i praktycznie równiutko. No 7,08, 200, 250. Dobra. I musimy hamować. Jezus Maria. 7 sekund. 200, 250. Czujecie to? Ale się jarą strasznie. Skupimy się na prędkości maksymalnej. To tak w sumie delikatnie. Ciekaw jestem, czy ma kagańczyk ten samochód na te 305 km na godzinę. O, wycieraczki jeszcze się włączyły. Dobra. Musimy uważać, co jest za górką. Przytrzymanie 280. Powoli przyspieszamy, no i dobra. No może damy radę. Dobra. Nie. Jezus Maria. 316 km na godzinę ten samochód, proszę Państwa, nie ma kagańczyka. Nie wiem, ile było według prędkościomierza. ...200, 250, 6,96. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. Dobra. Ja już odpuszczam. Nie, już i tak było ok. Proszę Państwa, 316 km na godzinę według GPS-u. Mam nadzieję, że ten wóz Wam się niesamowicie podobał. W ogóle 200-300 się zmierzyło, 24,5 sekundy. Coś wspaniałego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.